Elson, tu znowu Belson. Szykujcie beczki z rumem i mapy, bo dziś wypływamy na głębokie wody, żeby odbić flotę Czarnobrodego. A dokładniej przyjrzymy się prototypowi gry Blackbird's Lost Fleet, stworzonej przez Mirosława Talika i Andrzeja Kozakowskiego, a wydawanej przez małe wydawnictwo Taberna Vagantis Publishing. Start kampanii planowany jest na sierpień, ale ja już teraz przyjrzałem się temu tytułowi dokładnie, przegrałem go wiele razy zarówno w 2 osoby, jak i w więcej osób, aby móc wam zaprezentować ten tytuł i pomóc w decyzji, czy warto wspierać, czy nie. A właśnie, warto wspierać? To już ocenicie wy po tym filmie. A co mogę dodać od siebie, to fakt, że ten tytuł mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. A jeżeli was też zainteresuje, to koniecznie kliknijcie w link do kampanii w opisie tego filmu i zapiszcie sobie kampanię, żeby o niej nie zapomnieć. Chciałbym jeszcze wcześniej zaznaczyć, że jest to prototyp. A co za tym idzie, finalna wersja gry może się znacząco różnić, na pewno pod względem wizualnym. Z tego co już wiem, to plastikowe mipelki z druku 3D, które są w tym prototypie, w oryginale będą zastąpione pełnoprawnymi drewnianymi mipelkami. Tak samo zostanie poprawiona jasność i czytelność planszy i kart. No i jeszcze wleci pewnie pełno usprawnień, także na razie skupmy się na mechanice. A jeszcze w temacie mipelków, to dostałem już info, że planowane jest zrobienie mipelków z sitodrukiem. Także taka też drobna rzecz wizualna, która mocno cieszy, zwłaszcza niektórych, ale dość gadania i przejdźmy do konkretów. O czym jest gra Blackbird's Lost Fleet? Czarnobrody był jednym z najbardziej znanych piratów XVII i XVIII wieku. Kilka dni temu do Nassau trafiła flota Czarnobrodego, ale przypłynęła bez swojego dowódcy. Niektórzy mówili, że zginął podczas walki na morzu, inni, że popłynął z zaufanymi ludźmi ukryć swój ogromny skarb. Co jest prawdą? Nikt nie wie poza samym Czarnobrodym. Może nie warto szukać odpowiedzi, tylko po prostu skorzystać z okazji. Może by spróbować przejąć jego flotę. Nie do pogardzenia jest też ukryty gdzieś w pobliżu legendarny skarb Czarnobrodego. Zresztą w Nassau też nie dzieje się najlepiej, a rządząca nim piracka banda latającego gangu potrzebuje słynnego przywódcy. Wyciągnij z karczmy swojego kapitana, popraw kort, sprawdź czy pistolety masz nabite i raźnym, choć nieco chwiejnym krokiem ruszaj do portu. Twoim celem jest zwycięstwo, a jedynymi twoimi sprzymierzeńcami będą rekrutowani kompanii. Droga na sam szczyt będzie wiodła cię przez bunty i przejmowanie kontroli nad porzuconą flotą. Pomocne będzie zdobywanie wpływów pośród latającego gangu. A może to właśnie ty odnajdziesz legendarny skarb? Spiskuj, knuj, bierz co twoje i nikomu nie oddawaj. Wiemy już jak prezentuje się tytuł, więc przejdźmy do prezentacji przygotowania gry oraz omówienia zasad, a później podzielę się moimi wrażeniami z gry. Przygotowanie zaczynamy od planszy miasta Nassau oraz przygotowania zasobów. Następnie rozszerzamy jeszcze planszę o statki floty Czarnobrodego. Teraz musimy utworzyć rynek kart, także wszystkie karty rynku. Tasujemy i odkrywamy pierwsze 5 kart. Teraz pora, żeby każdy z graczy wybrał kolor. I po wybraniu koloru bierzemy wszystkie komponenty w owym kolorze. Będą to mipelki piratów, 2 slupy, 1 szalupa i mipelki bosmanów. A oprócz tego 14 kart startowych, również z tyłem w kolorze, który wybraliśmy. Każdy z graczy kładzie 1 mipelek slupa na 5. polu toru skarbu. Natomiast mipelki bosmanów kładziemy na każdym polu startowym każdego z torów punktacji, czyli jest to tor floty, tor latającego gangu oraz wspomniany wcześniej tor skarbu oraz na 4 torach miasta Nassau. Pora wybrać pierwszego gracza. Pierwszym graczem jest ten, kto ostatni płynął statkiem, lub można to zrobić w dowolny sposób. W każdym razie pierwszy gracz otrzymuje te 2 znaczniki. Pierwszy to jest znacznik pierwszego gracza, natomiast drugi to jest znacznik buntu. Teraz, gdy już wiemy, kto jest pierwszym graczem, zaczynając właśnie od niego, każdy z graczy kładzie 2 piratów na dowolnych polach buntu na statkach. Można postawić 2 piratów na jednym statku lub można rozdzielić ich na 2 różne statki. Natomiast ostatni z graczy
Poza tymi dwoma kładzie jeszcze trzeciego pirata bonusowo. Teraz w odwrotnej kolejności każdy z graczy wybiera sobie kapitana i bierze jego planszetkę. Gdy już wszyscy wybiorą swoich kapitanów, każdy z graczy musi wyszukać właśnie kapitanów innych graczy w swojej talii i usunąć ich z gry. Także teraz w talii mamy tylko kapitanów, których inni gracze nie wybrali, oraz własnego kapitana. Ale nasza startowa talia powinna składać się z 10 kart, także nadmiar kart wybieramy i usuwamy również z gry. W przypadku gry na 2 graczy będą to akurat 3 karty. Tak przygotowaną talię startową tasujemy i umieszczamy po lewej stronie planszetki gracza. Po prawej stronie trzymamy miejsce na karty odrzucone. Ale żeby wyruszyć na podbój floty Czarnobrodego, musimy też mieć jakieś zasoby startowe. Także każdy z graczy dostaje taką skrzyneczkę, w której może ukrywać swoje zasoby przed pozostałymi graczami. I pierwszy gracz zdobywa beczkę rumu i 1 złoto. Drugi gracz dostaje 2 złota. Natomiast w przypadku gry na 3 i 4 graczy, trzeci i czwarty gracz zdobywają 1 rum oraz 2 sztuki złota. Pozostało nam już tylko dobrać 5 kart stali i jesteśmy gotowi do gry. Omówmy teraz zasady. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty będziemy sumować z 3 torów punktacji, czyli z toru floty, który obrazuje, ile statków udało nam się przejąć, z toru latającego gangu, który obrazuje, jak duży szacunek w ekipie latającego gangu zdobyliśmy, oraz z toru skarbu, czy tam mapy skarbu, czyli toru, który pokazuje nasze postępy w szukaniu skarbu Czarnobrodego. Oprócz tego do sumy punktów z tych 3 torów będziemy dodawać punkty za pozostałe zasoby. Za każde 3 dowolne zasoby dostajemy 1 punkt. Gra będzie się składała maksymalnie z 9 rund, ponieważ tyle mamy dostępnych statków Czarnobrodego. Powiedziałem maksymalnie, ponieważ jest szansa, że gra skończy się wcześniej. I nie chodzi mi o to, że gracze odejdą od stołu. Ale o tym później. Runda zaczyna się od umieszczenia przez pierwszego gracza znacznika buntu na jednym ze statków Czarnobrodego. Ten znacznik będzie nas informował o tym, na jakim statku dojdzie do buntu pod koniec tej rundy. Następnie każdy z graczy będzie wykonywał po jednej akcji, aż do momentu, kiedy wszyscy spasują. W ten sposób będziemy mogli rekrutować piratów na statek Czarnobrodego, żeglować na statki Czarnobrodego swoimi słupami i szalupami, żeglować do miasteczka portowego Nassau, aby rozwijać się na jednym z 4 torów Nassau, oraz wysyłać naszych kompanów na misje, których akcję mamy wypisaną na ich karcie. Gracze, począwszy od pierwszego gracza, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, będą wykonywać po jednej akcji głównej oraz oprócz tego mogą wykonać dowolną ilość akcji darmowych. Akcje główne to żegluga, misja kompana oraz spasowanie i zakup kart. Żeglować możemy wtedy, kiedy mamy dostępny jeszcze słup lub szalupę. Pola, na które można wykonać żeglugę, są oznaczone właśnie odpowiadającym kształtem i znajdują się na statkach Czarnobrodego oraz w przypadku samego słupa znajdują się w Nassau. Aby móc pożeglować w dane miejsce, po pierwsze w przypadku słupa jego pole musi być niezajęte przez innego słupa lub w przypadku szalupy musi być zarówno pole szalupy wolne, jak i nie mógł wcześniej dopłynąć tutaj inny słup. Jeżeli już byłaby taka sytuacja, wtedy szalupy nie możemy w to miejsce już zagrać. Jednak każda akcja wiąże się z zagraniem karty, także oprócz posiadania słupa lub szalupy i dostępnego wolnego pola na nią, musimy zagrać kartę o odpowiadającym symbolu żeglugi. Czyli z tą kartą moglibyśmy pożeglować na jedno z tych 3 pól, lub jeżeli żeglowalibyśmy słupem, możemy popłynąć do Nassau. W takim wypadku odrzucamy kartę, umieszczamy swój słup lub szalupę na wolnym polu i rozpatrujemy akcję statku, na którym wylądowaliśmy. W tym przypadku byłoby to dobranie jednej beczki rumu oraz dociągnięcie 2 kart stali. Jak widzicie,
Nassau nie ma żadnego symbolu żeglugi, także aby popłynąć do Nassau, trzeba odrzucić dowolną kartę. Może być nawet taka, która nie ma żadnego symbolu. Żeglując do Nassau umieszczamy swojego slupa na odpowiednim polu i bosman wędruje o jedno pole do przodu na tym torze. Następnie rozpatrujemy premię z pola, na którym stanął. W tym przypadku będzie to rekrutacja 2 piratów. Warto zwrócić uwagę, że ostatnie pola na tych torach zapewniają punkty. Druga akcja główna, jaką możemy zrobić, to wysłanie naszego kompana na misję. W takim wypadku zagrywamy kartę kompana i rozpatrujemy efekt misji. To jest ten na białym tle. Ten zapewnia nam 1 beczkę rumu. Natomiast karta wędruje na stos kart odrzuconych. W przypadku, kiedy zagrywamy kartę kompana, który jest naszym kapitanem, mamy do wyboru albo akcję z karty. W tym przypadku akurat na naszej karcie nie ma żadnej akcji, ale jeżeli by to była jakaś karta z akcją, wtedy możemy rozpatrzeć klasycznie tą misję, albo w zamian możemy rozpatrzeć akcję z naszej planszetki gracza. W takim przypadku mógłbym wymienić 1 monetę na 3 beczki rumu, albo 1 beczkę rumu na 3 monety. I trzecią z akcji głównych, jakie możemy wykonać, to spasowanie. W takim przypadku, jeżeli pasujemy jako pierwsi i mamy znacznik pierwszego gracza, to oddajemy go na środek i kolejna osoba, która spasuje, będzie mogła go zdobyć. Natomiast jeśli właśnie nie mieliśmy takiego znacznika i spasowaliśmy jako pierwsi, to bierzemy, nieważne gdzie się znajduje, symbol pierwszego gracza i od tej chwili będziemy pierwszym graczem. Oprócz tego przy pasowaniu odkrywamy pozostałe na ręce karty i dzięki nim możemy dokonać zakupu kart z rynku. Cena kart na rynku jest określona w zasługach i wskazuje ją czerwona cyfra na dzwoneczku. Natomiast nasi kompani, których właśnie odkryliśmy z ręki, poniżej na dzwoneczku zieloną cyfrą mają określone, ile zasług zapewniają. W tym przypadku mamy do dyspozycji 4 zasługi, także moglibyśmy kupić 1 kartę za 4 lub na przykład 2 karty za 2. Karty dostępne na rynku mogą nie mieć żadnych misji, jedynie zapewniać znaczniki żeglugi lub dodatkowe zasługi, akurat ten nie ma, ale mogą też mieć misje i misje mamy w 3 kolorach. Białe to, tak jak wspomniałem, działają przy odrzuceniu, dają nam jakiś bonus. Niebieskie działają po żegludze, czyli jeżeli tą kartę wykorzystamy do żeglugi, czyli w tym przypadku na czerwony statek lub do Nassau, po rozpatrzeniu wszystkich akcji tej żeglugi rozpatrujemy jeszcze ten bonus. Natomiast karty z zielonym tłem działają w momencie zakupu kart. Taka karta zapewnia tyle zasług, ile jest wskazane na akcji tej karty. Czyli w tym przypadku ilością zasług jest X, który jest równy ilości odrzuconych beczek. Więc wybieramy kartę, którą kupujemy i kładziemy ją na stos kart odrzuconych, jak niemal w każdym deckbuilderze. W miejsce tej karty dociągamy od razu nową kartę, a karty, za które dokonaliśmy zakupu, również lądują na stosie kart odrzuconych. Natychmiast dobieramy 5 nowych kart. W przypadku, gdy talia nam się skończy, stos kart odrzuconych tasujemy i pozostałe karty dobieramy z tego stosu. Teraz pozostaje nam tylko czekać, aż pozostali gracze również spasują i wtedy będziemy mogli przejść do fazy buntu. Oprócz tego nie wytłumaczyłem jeszcze darmowych akcji, których możemy wykonać nielimitowaną ilość. Dostępność takiej darmowej akcji wskazuje symbol na czerwonym kwadraciku w tym miejscu na danej karcie. Jeżeli widnieje taki symbol, wtedy możemy odrzucić tą kartę, aby zyskać ten bonus. W przypadku Shameless Wheela będzie to 1 sztuka złota. Możemy też wykonać dowolną ilość akcji darmowych, a jako akcję główną spasować. Gdy wszyscy spasują, przechodzimy do buntu na statku. Aby brać udział w buncie, musimy posiadać przynajmniej 1 pirata na statku, na którym ma dojść do buntu. Wszyscy gracze, którzy mają tu piratów, jednocześnie wyciągają zakryte dłonie, w których umieścili dowolną liczbę złota. Na 3 wszyscy odsłaniamy dłonie i każdy z graczy sumuje liczbę złota, jaką zagrał, z ilością swoich piratów na statku. W tym przypadku jest 5-3, czyli ja wygrałem. Mimo to wszyscy gracze zagrane złoto odrzucają. W przypadku, gdyby był remis, wygrywa ten z graczy, który ma więcej piratów. Jeżeli nadal to nie rozstrzyga remisu, wygrywa gracz, który obecnie posiada znacznik pierwszego gracza. Jeśli to my wygraliśmy bunt,
to jeden z naszych piratów idzie na pole oficera na statku, natomiast wszyscy nasi pozostali piraci przepadają. W przypadku, kiedy przegraliśmy bunt, tracimy połowę naszych piratów, zaokrąglając w górę. I co nam daje takie wygranie buntu? Jeżeli mamy oficera na tym statku, to nieważne kto, zarówno inny gracze, jak i my sami, jeżeli zagramy żeglugę na ten statek, wtedy gracz, który właśnie posiada oficera w tym miejscu, za każdym razem dostaje bonus wskazany na tym żaglu. Czyli powiedzmy, że pomarańczowy w kolejnej rundzie wykonałby akcję żeglugi i on wtedy bierze beczkę i dociąga 2 karty, natomiast ja dostaję 1 beczkę. Oprócz tego, za samo zwycięstwo buntu dostajemy ilość punktów na torze latającego gangu, zależną od ilości punktów wskazanych tutaj. W tym przypadku ja dostaję 2 punkty, czyli przesuwam swojego bossmana o 2 pola do przodu na tym torze. Przy okazji, na tych torach też mogą znaleźć się bonusy. Na torze latającego gangu jest to taki dzwoneczek z gwiazdką, który pozwala za darmo wziąć 1 kartę z rynku. Natomiast w przypadku toru mapy możemy zdobywać złoto, oraz na 5. polu możemy zdobyć kolejnego slupa, który nam poszerzy ilość akcji, jakie możemy wykonać w rundzie. Tu jeszcze zapomniałem wspomnieć, że kiedy wygrywamy bunt na statku, to przesuwamy też swojego bossmana na torze floty o 1 pole do przodu. Wracajmy. Gdy już rozpatrzymy bunt, wszystkie dostępne statki graczy wracają z powrotem do puli. Koniec gry następuje po zakończeniu buntu na ostatnim z 9 statków, ale są też 2 inne opcje. Pierwsza opcja to przyspieszony koniec gry. Następuje on, gdy dowolny z graczy dojdzie na koniec jednego z 2 torów. Albo toru latającego gangu, albo toru mapy skarbu. W przypadku toru mapy skarbu i tak samo później przy torze floty mamy wskazane, które pole jest ostatnim polem w zależności od liczby graczy. Jeżeli gralibyśmy na 2, no to faktycznie musimy dojść do końca. W takim przypadku runda zostaje dograna do końca, łącznie z buntem na statku. Natomiast po tym buncie przechodzimy od razu do podliczenia punktów. Drugą opcją szybszego zakończenia gry jest epickie zakończenie, które ma miejsce wtedy, gdy któryś z graczy dojdzie na ostatnie pole, w zależności od liczby graczy, odpowiednie ostatnie pole, na torze floty. Znaczy to, że w przypadku gry na 2 graczy musimy podbić 7 statków, żeby dojść w to miejsce. Gdy któryś z graczy dojdzie na ostatnie pole floty, wtedy gra kończy się natychmiast i nawet nie liczymy punktów. No umówmy się, jeżeli komuś udało się podbić 7 statków i żaden z innych graczy nie ingerował, no to już jest ewidentna wygrana. Wiemy już co i jak, przejdźmy do podsumowania. No i tak prezentuje się ten tytuł. Pora, żebym podzielił się moimi wrażeniami z rozgrywek, które zdążyłem już rozegrać. O aspekcie wizualnym nie będę za dużo mówił, no bo jest to prototyp, także wiadomo, że tutaj to wszystko będzie poprawiane. Już zawczasu i tak wychwycono jakieś tam mankamenty, błędy i już napisano poprawy do tego, także do tego się nie będę odnosił. Jedyna uwaga, jaką bym miał faktycznie, to te planszetki gracza. No, są troszkę przydłużawe, co jednak wymaga większego stołu, jak już się wszystko rozłoży. Mogły być trochę mniejsze, zwłaszcza, że na nich nie ma aż tak dużo informacji. I też może warto przemyśleć, czy nie powinny być poziome zamiast pionowe, wtedy też troszkę łatwiej będzie się pomieścić na stole. Ale mimo to, pod względem wizualnym zdecydowanie czuć tu ten piracki klimat. Fajną ciekawostką jest też fakt, że grafiki na kartach i na planszetkach to prawdziwi ludzie i jest to szwedzki zespół Jebanishet Privaters, którzy właśnie na koncertach grają w takich pirackich strojach i udzielili swoich wizerunków do tej gry, ale poza nimi można też znaleźć wizerunki obu autorów tej gry. Natomiast setup gry jest szybki i bardzo intuicyjny, także nawet już po pierwszej czy maksymalnie drugiej grze każdy jest w stanie rozłożyć grę z pamięci, nie musi zaglądać do instrukcji. Jeśli zaś chodzi o serce gry, czyli mechanikę i to, jak przebiega rozgrywka, to jak dla mnie tu jest bardzo pozytywnie. Gra działa dobrze zarówno na 2 graczy, jak i na więcej osób. Przy czym warto mieć na uwadze, że na 2 graczy część akcji niekoniecznie ma sens, natomiast ruchy są troszkę bardziej policzalne, co wcale nie ujmuje tej grze, bo po prostu jest to inna forma rywalizacji i rozgrywki, która też daje dużo radości. Natomiast znowu jak się gra na 3-4 graczy,
to łatwiej gdzieś tam się przemknąć, że wszyscy się skupili na walce o statek, a tymczasem inna osoba nabija sobie punkty na torze mapy. Także odblokowuje się więcej możliwości na zdobywanie punktów, na wygranie i też na taką grę nad stołem, co też wiele osób lubi, w tym ja. Z tych rozgrywek, które zagrałem, też wydaje mi się, że gra jest dobrze zrównoważona i nie ma tak, że ktoś całkowicie nie ma punktów, a inna osoba już wygrała całą grę, tylko faktycznie te różnice, powiedzmy, są tam dość drobne, chyba że ktoś bardzo dobrze zagrał. No oprócz tego zasady nie są przesadnie skomplikowane, a gra jest nasycona emocjami, które jeszcze dodatkowo są podbite właśnie przez to obstawianie złota w ciemno, gdzie można nieźle kogoś wyrolować i na przykład udawać, że się daje nie wiadomo ile, nie dać nic i wtedy już wiemy, że w kolejnych turach przeciwnik nie ma za bardzo złota i możemy tutaj sobie na spokojnie działać. Z rzeczy, które mi się spodobały też, to jest ta asymetryczność postaci. Niby drobna rzecz, bo po prostu inni gracze nie mają karty odpowiadającej twojej postaci, a ty masz dostępną dodatkową akcję z planszetki gracza. Niby nic, a jednak mocno wpływa na to, jak daną postacią się gra i jakie taktyki się obiera. No i właśnie kontynuując ten temat, to też gdzieś jakieś tam, powiedzmy, ktoś się może przyczepić, że to jest coś negatywnego, zwłaszcza na dwóch graczy. Przez to niektóre postaci mogą się wydawać dużo mocniejsze od pozostałych. I w jakimś stopniu może tak być, chociaż bardziej to właśnie jest kwestia taktyki, jaką się obierze, że niektórymi postaciami trzeba w bardzo specyficzny sposób grać, żeby wygrać. Warto też mieć na uwadze, że ten tytuł zawiera sporo negatywnej interakcji, że na przykład widzimy, że ktoś się wybiera na konkretne pole miasteczka Nassau, więc specjalnie może nam nie zależy, zagramy tam swój statek, żeby tylko mu zająć to pole. Także pola do negatywnej interakcji też jest sporo. Też jest ciekawa karta Jonasza, którą można zagrać zarówno sobie, jak i przeciwnikowi. I za każdym razem, kiedy ta karta ląduje na stosie kart odrzuconych, wtedy cofamy się na torze latającego gangu. Ale jeżeli tą kartę usuniemy z gry, to wtedy dostajemy tam ileś punktów na tym torze gangu. Także może być opłacalna, może nie być opłacalna. Jeżeli wiemy, że przeciwnik na przykład nie ma jak jej usunąć za bardzo, to wtedy możemy jemu tą kartę zagrać i się cieszyć, jak cofa się na tym torze i nie może z tym nic zrobić. No i na sam koniec jeszcze troszkę wracając do wizualnych aspektów, rzecz, która jest, powiedzmy, drobna, ale mnie bardzo cieszy, to są te drewniane beczułki i drewniane skrzynki. Z tego co wiem, no to gra będzie w wersji podstawowej i w wersji deluxe, no i właśnie te drewniane elementy będą w wersji deluxe. I no umówmy się, to nie jest potrzebne do gry, ale jeżeli ktoś lubi takie smaczki, no to dodaje dużo do klimatu i ja jestem zdecydowanie po tej stronie. No i w sumie to by było na tyle. No tak się prezentuje gra Blackbird's Lost Fleet. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się spodobała, czy was zainteresowała, czy lubicie klimaty pirackie, czy wręcz przeciwnie. No i czy planujecie wesprzeć ten tytuł? Ja zdecydowanie czekam, aż wyjdzie już finalna wersja. No i mam nadzieję, że jeszcze nie raz wyląduje u mnie na stole. Do zobaczenia. Elson Delson.